Cześć, jestem Przemek i dzisiaj pokażę Wam nowość szuflady Several Platinum 4D. Zapraszam. Dzisiaj gościnne występy. Montuję szafkę prezentującą nowy rodzaj szuflad. Będą to szuflady następujące. Szuflada Platinum 18 4D Slim Push, szklane boki z podświetleniem LED. Platinum 18 4D Slim Push, szklane boki, tym razem bez podświetlenia. Szuflada Platinum 18 4D Slim samo push, z pełnymi bokami, bez szkła. Zatem otwieram paczuszki, nie mam pojęcia jak wyglądają, omówimy całą instrukcję obsługi, a potem wszystko złożymy do jednej szafki. Zawsze montuję szuflady od dolnej, więc tym razem też tak będzie. Zatem zaczynam od szuflady z pełnymi bokami, bez podświetlenia. Tak się prezentuje. Sam jeszcze jej nie widziałem. Wow, niezłe, muszę powiedzieć, jestem zaskoczony. Tak popatrzę, czy ja dobrze widzę? Tak, czarny lakier strukturalny, to nie jest antracyt, tylko super czarna. Ładne spore dno, fajny patent, że jest na 18, więc teraz w niektórych hurtowniach nie jesteście ograniczeni, jeśli chodzi o kolory płyt 16, zwykle to jest szara i biała, a tu proszę, 18, wejdzie każda płyta, nawet, że tak powiem, drewnopodobna albo drewniana, zatem super, już jest mega plus. No i dwie prowadnice, zestaw śrubek, zestaw mocowania, no i instrukcja obsługi. I myślę, że zaczniemy od instrukcji obsługi, bo to temat zawsze warty przejrzenia, żeby zobaczyć, jak to się liczy. Instrukcja obsługi. Wszystkie instrukcje Severala są do siebie bardzo podobne, zatem zawsze w tym pierwszym okienku mamy, jak uciąć dno szuflady. Mamy LW, czyli wymiar wewnętrzny szuflady, minus. W tym wypadku, w tej szuflady Platinum odejmujemy tylko 35, a z długości, długość nominalna prowadnicy minus 10 mm. W przypadku ścianki szerokość światła szafki minus 38 mm, a wysokość wtyłka mamy tylko 3. Do szuflady 94 mamy w tyłek 63 i analogicznie 132, 101, 179, 148. W przypadku szuflady Platinum z wykłymi bokami głębokość szafki to tak naprawdę długość nominalna szuflady plus 10 mm. Jednak w przypadku szuflady, która ma podświetlenie, tutaj z tyłu, na wtyłku zakłada się taki czujnik z bateriami, który aktywuje światło dopiero w momencie otwarcia szuflady. No i ten czujnik potrzebuje więcej. W związku z tym do nominalnej długości szuflady, w naszym przypadku będzie to 500, dodajemy minimum 20 mm. Więc szafkę musimy zrobić na minimum 520, ale lepiej by była 530, chociaż może mieć aż 150 mm, bo do takiej odległości czujnik reaguje na zmianę zbliżenia się do przeszkody. W tej części mamy jeszcze pokazane, gdzie to zamontować. Wspomniany właśnie czujnik z bateriami. Tutaj są dodatkowe takie klipsy do przewodu, ale to wszystko pokażę w momencie, kiedy tą szufladę będę skręcał. Jeśli chodzi o regulację szuflady frontu, to tutaj mamy na zbliżeniach widać. Pierwszy otwór ze śrubą reguluje górę-dół, ostatni reguluje lewo-prawo, tylni reguluje nachylenie frontu, a raczej całej szuflady, po to, żeby była równolegle do korpusu. I jeszcze mamy 4D i to jest takie pokrętło, którym regulujemy, jak bardzo ma być front wysunięty do przodu lub do tyłu. Od 5,5 mm do 2,5 mm, a optimum jest 3,5. Zatem wszystko już wiemy, możemy przystąpić do skręcania szuflady. Przechodzę do składania szuflady. Standardowo zaczynam od jednego z boków. Tutaj muszę się zlicować. Teraz drugi. Pozostał jeszcze w tyłek. No i wstępnie szuflada gotowa. Złożę jeszcze pozostałe i przykręcimy prowadnicę do korpusu. Dobra, tak się prezentuje szuflada średniej wysokości z szklanym boczkiem. Ale czadersko to wygląda. Prezentuje się zacnie, muszę powiedzieć. Od razu pokażę. Tu jest taka dźwignia i teraz do tyłu i do przodu i proszę. Widzę, że to jest Optic White, szkło, nie jest takie zielone jak ten float, jak to mówią. I generalnie wszystko, co ma 8 mm tutaj można włożyć, więc można sobie wstawić na przykład coś drewnianego, coś barwionego, nie wiem, na przykład sklejka 18 wyfrezowana w jakiś wzorek, dlaczego by nie? Bardzo ciekawy patent i tak samo wkładamy do tyłu, tu wchodzi i żem się dobiło i już się trzyma. Bardzo fajne, nawet jak się potrzaska, to też jest szansa, że się to wymieni u szklarza. Tu jeszcze taka jedna rzecz, w przypadku tych szuflad Platinum występują tylko w kolorze czarnym i białym,
czarny jest strukturalny, naprawdę taki delikatny baranek. Super to jest w dotyku, bardzo mi się podoba. No a białe wyglądają jak to zwykle białe wyglądają. Zatem skręcam. Tutaj w przypadku skręcania pamiętajcie, żeby sobie zlicować prowadnicę ze spodem, żeby było na zero. Generalnie jak się ma doświadczenie, to po prostu czuć. No i co, skręcam. Jakby szuflada była bardzo szeroka, to tutaj oczywiście można na przykład konfirmata wkręcić, żeby usztywnić szufladę i przy okazji w tyłek, żeby się pod własnym ciężarem nie uginał. No i szuflada z szklanym boczkiem, najniższa, ale jednocześnie z podświetleniem. I tutaj mamy przewód, tutaj właśnie mamy system, o którym mówiłem w przypadku rozpisywania szuflad i mamy na 6 baterii paluszki małe 3x A. Tu są wtyki i tu jest włącznik, a tu jest czujnik zbliżeniowy. Klipsy do mocowania kabla, no i ten standardowy zestaw, czyli wkręty i mocowanie do frontu. Skręcam szufladę. Szuflada złożona. Tutaj mamy ten czujnik, który umieszczamy na środku. No i dodatkowo przewody, które są dość długie. Będziemy musieli jakoś upiąć tutaj, żeby się gdzieś nie zaplątały. No i co? Wpycham. Nie da się tego inaczej włożyć, tylko w jedną stronę. Szuflady złożone, zatem możemy przykręcać prowadnicę. Jeszcze chciałem się pochylić nad tym sprzętem całym. Tutaj, jak widać, jest taki... Możemy to wyciągnąć i w tym momencie mamy dwa otwory i możemy to do szuflady przykręcić z tyłu całkowicie. Bo może tak się zdarzyć, że jak mamy założonego tego Jinxa do wieszania tutaj, to niestety może przeszkadzać mu coś na górze. No, sytuacja raczej bardzo rzadka, ale tak może się zdarzyć. Dlatego też jest taka opcja, że przez całą szafkę, przez całe pudełko możemy to przykręcić bezpośrednio do wtyłka. Istotna informacja, może się kiedyś komuś przyda. I tu mamy mocowania do najwyższej szuflady, do środkowej i do najmniejszej. To jest szablon do Platinum 18 4D Slim i tak samo do V-Boxa, o którym już nagrywałem wcześniej film. W związku z tym, że fronty mam nietypowe, w związku z tym, że szafka jest zużywana do showroomu, muszę tutaj zastosować trochę starych praktyk stolarskich, jak nie było szablonów. I tak patrzę, że mogę wykorzystać stare otwory, ale generalnie według szablonu kręci i według instrukcji obsługi kręci się na 4. otwór. Zatem kręcę na 4. otwór. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy ta szuflada jest prosto, możemy do tego użyć szablonu, który jak widać od razu nam to ustawi pod kątem prostym do krawędzi przedniej. Teraz taka jest sytuacja, że fronta mamy 300. Zatem zaznaczę sobie, gdzie jest 300 i w tym miejscu mogę gdzieś przykręcać prowadnicę. No i lecę z ostatnią prowadnicą. Ta sama sytuacja, tu mi się kończy front, mogę sobie tak dołożyć, popatrzeć, gdzie ja mogę to obniżyć. A to, bo też sobie wykorzystam ten ostatni otwór tu. Jest taki system do prowadnicy, trzeba go najpierw uzbroić w prowadnicy, dlatego też trzeba to włożyć tutaj. Jak to robimy? Wkładamy, przesuwamy, otwieramy sobie szufladę, wkładamy, przesuwamy mocno, tak żeby nam się zlicowała tutaj otwór do wkrętu, do śruby i teraz tą śrubą robimy kontrę. Tutaj cyk i mamy przykręcone i proszę, tak działa system push. Tutaj mam szafkę 45, więc nie jest wymagany taki drążek synchronizujący. Chciałem Wam pokazać, jak bardzo prosto jest to do zrobienia. Generalnie długość drążka to jest światło minus 157 mm. I są takie drążki, że trzeba taką tutaj końcówkę założyć, tutaj coś wtykać i tak dalej. Zatem wystarczy tylko taki drążek włożyć w przygotowane wcześniej już kieszenie. Z jednej strony, z drugiej. I generalnie drążek jest zamontowany. Zobaczcie, jak to fajnie działa. Naciskam prawą, a lewa też się przy okazji otworzyła. O, i pięknie to działa. Jak nacisnę lewą, to prawa się też otworzy. Bardzo fajny system. Jak się wpina i wypina zaczep. Po prostu go wpinamy. A jakże? I gotowe. I co? Tu mamy regulację lewo-prawo, a tutaj mamy regulację góra-dół. No to co? Przykręcam to do frontu. Jak się wypina tą szufladę? Tutaj jest taki cypelek. 3 rodzaje szuflad założone do jednej szafki. I patrzcie, jak to działa. Na paluszka. Rewelacja.
Ciekawy system, przede wszystkim bardzo estetyczny. Także może być i pragmatyczny, i estetyczny. Tutaj jeszcze macie przebitki, jak to wygląda dziś z góry. Bardzo mi się podoba to oświetlenie i naprawdę te szklane boki są super. Myślę, że chyba zamontuję siebie w domu, ale już nie push, tylko normalne, bo takie też występują. I pewnie kiedyś o tym nagram film. To tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w innych filmach. Cześć.